Dzień dobry Państwu, Marcin Tosz, ujawniamy.com. Dzisiaj na pokładzie Cezary Kucharski, wieloletni menadżer Roberta Lewandowskiego, ale też były świetny piłkarz Legii Warszawa i nie tylko, reprezentacji Polski. Witamy Panie Czarku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana. Panie Czarku, ostatnio dużo słychać o Pana dawnym kliencie, chyba przyjacielu w nowym kontekście, mianowicie zdobycia wykształcenia wyższego przez Roberta Lewandowskiego. Sieć zalały w zasadzie pomówienia, wręcz oskarżenia, jakoby Robert Lewandowski nie zrobił w sposób uczciwy pracy magisterskiej, po pierwsze, i później w drugiej fali tych zarzutów pojawiły się też sugestie, że nie zrobił żadnej pracy, również licencjackiej, zgodnie z prawem. Co pan o tym wie? No bo przecież w tym czasie, kiedy on rzekomo zdawał egzaminy, studiował, pan był blisko Roberta Lewandowskiego. Czy pan coś o tej sprawie wie? Ja czytałem pracę licencjacką, którą on rzekomo obronił w 2017 roku w październiku. No i czytając, tak naprawdę wątpliwości, czy on ją napisał, bo on tam bardzo ładnie pisał o mnie, tak? A jakby z zeznań jego w prokuraturze przeciwko mnie jakby wiem, że już w tym momencie mnie nagrywał, tak? Więc Właśnie. jakby w pracy pisał tej licencjackiej o dużym zaufaniu do mnie. Jak panu pozwoli, to ja to przeczytam, bo ja mam specjalnie sobie zrobiłem zrzut ekranu z wpisu Piotra Potępy, wrocławskiego dziennikarza. On to pięknie wychwycił i leci to tak, że Robert Lewandowski w październiku 2017 roku w swojej pracy licencjackiej dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie pisał tak: Robert Lewandowski, Robert Lewandowski pisał o sobie pracę, więc jest to w takiej formie. Której o sobie pisał, tak? To też jest ciekawe. To też ciekawe, to prawda. Jak Cyceron. Robert Lewandowski ma partnera godnego zaufania. Cezary Kucharski go reprezentuje, w jego imieniu negocjuje podwyżki i transfery oraz od dawna prowadzi jego karierę. Ale nie są zwyczajnym duetem menadżer-piłkarz. Według przepisów i regulacji FIFA obaj mają do siebie zaufanie. Tak pisał Robert Lewandowski, podobno Robert Lewandowski, o relacji z Cezarem Kucharskim pod koniec roku 2017, kiedy pół roku wcześniej składał zeznania w prokuraturze, twierdząc, że nagrywał pana, nagrywał pana, zarzucając panu szemrane interesy, w próbę wyłudzenia chyba 20 milionów euro, jeśli dobrze pamiętam. To który Lewandowski mówi prawdę? Ten w prokuraturze, czy ten w pracy licencjackiej? Ten w pracy licencjackiej mówi prawdę, tak? To co mówił w prokuraturze, to jest jakby jego element jakby intrygi, w którą jakby mnie zaangażował, nagrywając mnie przez kilka lat. Przecież to nagranie, o którym tutaj wspominamy, to jest nagraniem, kiedy jeszcze opinia publiczna myślała, że współpracujemy, tylko my obaj wiedzieliśmy, że już zakończyliśmy współpracę. Opinia publiczna dowiedziała się dopiero tak mniej więcej rok później, jak Lewandowski przez Mateusza Borka, bodajże w lutym 2018, powiadomił opinię publiczną, że przestaliśmy współpracować, nie? Więc jakby tak naprawdę przez rok czasu nikt o tym nie wiedział. I nie wiedziała ta osoba, która zapewne pisała tą pracę. Bo ja czytając tą pracę odniosłem wrażenie trochę, że poziom tej pracy licencjackiej jest tak na poziomie trochę gimnazjalnym, a nie pracy licencjackiej. To jest jakby druga kwestia, więc która mnie zaciekawiła. A jeśli chodzi o to pytanie, o ten dyplom w Łodzi, tak? Jakby moim zdaniem na pewno nie napisał to Lewandowski. Ta pani, która rzekomo go egzaminowała, która publicznie jakby napisała, że Lewandowski, tak jak ona napisała, z pełną odpowiedzialnością nie zdał tego dyplomu w Łodzi. Myślę, że położyła swój autorytet też. Panie Czarku, panie Cezary, ona napisała, że on zdał u niej 2 egzaminy. Zdał w
cudzysłowie, prawda, powiedziała, napisała wprost, że pamiętałaby takiego studenta, gdyby u niej był na egzaminie, gdyby go egzaminowała. No, stwierdziła z całą odpowiedzialnością, to nie jest jakaś tam pani spod budki z piwem, tylko pani naukowiec, pani, która egzaminuje studentów na uczelni wyższej, no, napisała wprost, że ona jest pewna, że on ten dyplom no prawdopodobnie kupił, tak? Na pewno nie zdawał u niej egzaminów, mimo że w indeksie miał oceny właśnie za egzaminy u niej. No to jest to dosyć zero-jedynkowa sytuacja. Ja też znając, powiem, Lewandowskiego, znając jego otoczenie, też jestem przekonany, że on tej pracy magisterskiej w Łodzi nie zrobił. Tak? On lubił chodzić na skróty, przynosił takie pomysły, które były jakby według mnie bardzo niebezpieczne dla jego wizerunku. Między innymi, że ja o tej pracy w Łodzi, o tych rzekomych studiach, ja bym na pewno wiedział, tak? Bo przecież my w tym czasie organizowaliśmy czas wolny Lewandowskiego w Polsce. Jak on przyjeżdżał, to miał bardzo dużo obowiązków. Tak? Ja pamiętam, że jego mama mi się żaliła, że on nie ma czasu spotkać się z mamą, z rodziną, więc jakby dziwne też byłoby, gdyby on miał czas, żeby tam do Łodzi jeździć. Nie? Więc ja jestem w 100% przekonany, że on tej pracy w Łodzi nie zrobił. Tak? Utwierdza mnie też to w przekonaniu jego reakcja, w zasadzie brak reakcji. Tak? Lewandowski jest Lewandowski, którego ja znam, którego opinia publiczna nie zna, jest tchórzem. Tak? No i on w zasadzie nie zajął stanowiska w tej sprawie. On jakby wykręca się. Tak? On chce, żeby opinia publiczna o tym zapomniała, żeby nie było żadnego jego zdania jakby takiego demontującego albo potwierdzającego. Przecież on w tej chwili nie wie, co powiedzieć tak naprawdę, tak? No bo on nie wie, w którą stronę potoczy się śledztwo, prawda? Więc on tutaj sam nie wie, co powiedzieć, no bo gdyby powiedział prawdę, to myślę, żeby sam się przyznał do autokompromitacji, więc utwierdza mnie też przekonanie o jego reakcja, jego ludzi, którzy próbują rozmydlić ten temat. Co powinien zrobić Michał Probierz, Cezary Kulesza? No bo Robert Lewandowski, mimo że były takie pomysły, nie zakończył kariery reprezentacyjnej po ostatnim nieudanym Euro. Powiedział, że będzie nadal grał, bo widzi potencjał w tej drużynie, no ale w świetle tych oskarżeń, że kupił pracę magisterską, że jest tak naprawdę oszustem, bo to trzeba tak to nazwać. No, gra w reprezentacji Polski powinna stać przynajmniej pod wielkim znakiem zapytania. Co pan na to? Czy Probierz, Kulesza powinien mu powiedzieć: Robert, no sorry, do momentu wyjaśnienia sytuacji nie powinieneś grać w reprezentacji, no bo tacy ludzie, tak podejrzani o takie sprawy, no nie mogą grać w koszulce z orłem na piersi. No, ani Probierz, ani Cezary Kulesza nie powiedzą tego publicznie, że Robert nie powinien grać w reprezentacji, powinien oddać opaskę kapitana z tego powodu, że jakby kupił wykształcenie w Łodzi i to ujrzało światło dziennego. Tak? Myślę, że oni są po prostu uzależnieni od Lewandowskiego, więc myślę, że będą milczeli albo wręcz będą go wspierali w tym. Tak? Będą próbowali rozmydlić ten temat i to, żeby ludzie o tym zapomnieli. Tak? No bo tych takich aferek wokół Lewandowskiego jest sporo i one w zasadzie nie mają żadnego wpływu na to. Ja też powiem, dla mnie też jest oszustem. Tak? Też mnie oszukał opinię publiczną, wymyślił jakby temat o szantażu, tak? Oszukał prokuraturę, więc dla mnie też jest oszustem, tak? Okradł naszą spółkę, wyprowadził pieniądze, ale to nie ma znaczenia, tak? No, w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, w Polsce, jeśli chodzi o standardy, nie ma żadnych granic, żadnych limitów, jeśli chodzi o zaniżenia takich standardów, tak? Jakby wydaje mi się, że to w dzisiejszej Polsce nie ma to żadnego znaczenia, więc Lewandowski będzie grał, jeśli będzie chciał, to będzie grał w reprezentacji, to on będzie decydował, kiedy z tej reprezentacji skończy. Moim zdaniem
ja to mówiłem też już publicznie, Lewandowski, jakby reprezentacja z Lewandowskim nie osiągnie żadnego sukcesu, żadnego progresu nie zrobi. Zresztą on to powiedział nawet przed Mistrzostwem Europy. Jakby niechcący w zasadzie się wygadał na konferencji prasowej, że on w zasadzie nie wierzył nigdy w sukces reprezentacji podczas żadnych turniejów. Nie? No, więc to pokazuje też podejście Lewandowskiego, tak? No bo to jest... On kalkuluje już, nie? A jeśli ktoś kalkuluje, patrząc na grę w reprezentację, to nie jest dobry sygnał dla innych piłkarzy, dla otoczenia. On nie daje jakby z siebie wszystkiego w reprezentacji, tak? Bo wydaje mi się, że trochę tak traktuje tą reprezentację jak swoją jakby własność. On tam szefuje, on tam wydaje polecenia, on daje wskazówki trenerom na ławce, jak mają tam piłkarze grać. No trochę tak zachowuje się jak Ronaldo w reprezentacji Portugalii. Jest taką postacią, która wydaje mi się, że ogranicza rozwój też innych piłkarzy. To chyba było widać doskonale w meczu Polska kontra Holandia. Graliśmy z dużo lepszym zespołem i powiedzmy sobie to szczerze, graliśmy w pewnym momencie jak równy z równym. Lewandowskiego nie było na placu, był młody, był Buksa zamiast niego na 9, strzelił gola. Później Lewandowski wrócił, no i wyglądało to już po prostu gorzej. Tak, no ja mam wątpliwości, czy on był zdrowy w tamtym momencie, czy powinien w ogóle wychodzić na boisko. To trochę wydaje mi się, że Lewandowski swoją osobą jakby trochę wpływa negatywnie na innych piłkarzy. Macha rękoma, pokazuje, widzę, że ich tam opieprza i to jest deprymujące chyba, zwłaszcza dla tych młodych, prawda, chłopaków. To jest strasznie frustrujące. Poza tym każdy piłkarz tak naprawdę w głowie ma, że pierwszą rzecz, jaką ma robić na boisku, to szukać Lewandowskiego do grania, tak? Ponieważ on oczekuje tych piłek, on tam wychodzi i nie szuka innych rozwiązań, tak? Każdy piłkarz reprezentacji ma myśl, żeby do Lewandowskiego podać, bo wszyscy mają nadzieję, że on stworzy jakieś niesamowite indywidualne sam akcje i sam pokona przeciwnika, tak? To rzadko się zdarzało i jeśli się zdarzało, to ze słabymi przeciwnikami. Niestety nie pamiętam meczu, który Robert zdecydowałby o wyniku z mocnym przeciwnikiem, tak? To już nie jest... Panie Czarku, Polska-Hiszpania na poprzednich Euro, no tam była jednoosobowa armia Robert Lewandowski, 1-1. Wtedy naprawdę to był mecz Roberta Lewandowskiego. No tego mu nie zabierzemy. No tak, on tam w zasadzie chyba nic nie dał ten mecz nam. Natomiast może ma pan rację, że w tym meczu lewy grał bardzo dobrze. Natomiast na ponad 150 występów w reprezentacji to trochę mało jest. Nie? Znaczy ja bym nie chciał wyjść tutaj na krytyka Lewandowskiego w reprezentacji, bo ja i tak wiem, że probierz będzie z niego skorzystał. Natomiast ja mogę powiedzieć, że ta reprezentacja nie zrobi kroku w przód, nie będzie grała lepiej z Lewandowskim. Tak? To się przekonamy. Tak? W przyszłości kto miał rację. Ja jestem przekonany, że Robert już mam wrażenie, że gra dla statystyk, tak? Chce ten rekord występów reprezentacji powiększyć, a sam jak powiedział na konferencji prasowej, nie dla spełnienia marzeń, tak? Nie dla medalu, nie dla sukcesu reprezentacji, a raczej właśnie dla takich statystyk. Być może to też jakby jest kwestia finansowa, tak? Być może jakieś kontrakty reklamowe są uzależnione od gry w reprezentacji i dlatego gra w reprezentacji. No właśnie, chciałem zapytać wrócić jeszcze do jego cech charakteru. Po co on zrobił te dyplomy? Po co on je kupował, jeżeli je kupował? Albo po co w ogóle, no powiedzmy, że zdał, tak? Po co mu były prace licencjackie? Po co mu tytuł magistra? Jest milionerem od wielu lat, prawda? Jego
dzieci, wnuki mają zapewnione życie w luksusie. Po co komuś takiemu lewy dyplom? Przecież to brzmi głupio. Moja hipoteza jest taka, że ktoś po prostu zaproponował to za darmo, tak? Czyli albo za niewielkie pieniądze zrobienie dyplomu, więc on to zrobił po prostu jedno z próżności, bo chciał mieć wyższe wykształcenie i się tam, tak powiem, popisywać na tle innych piłkarzy, a drugie jest lenistwa, tak? Bo nie chciało mu się po prostu jakby edukować we właściwy sposób, nie? Więc jak go znam, to moim zdaniem z tych powodów to zrobił. Jaką rolę w tym małżeństwie pełni Anna Lewandowska? Ona dowodzi? Ona nosi spodnie w tym małżeństwie, czy raczej jest dyktat Roberta? Nie, to Robert nosi spodnie. Natomiast powiem, są podobni. Są podobni i więc jakby Ania pewnie jakby nie widziała ryzyka w takim podejściu do edukacji. Tak? Nie, uważała, że skoro oni są, mi się uważają za króla i królową Polski, to jakby nic się nie stanie, że sobie coś takiego. Mieliśmy, proszę Państwa, drobne kłopoty techniczne, ale już jesteśmy znowu razem z panem Cezarem Kucharskim, który mówił, że Robert i Anna Lewandowscy uważają się za królów Polski. Co pan w zasadzie ma na myśli, tak mówiąc? Nie, ja trochę tak ironizuję z tego, bo oni rzeczywiście tak myślą o sobie. Oni nawet w 2017 roku zamówili sobie taką jak powiem, strategię marketingową nie wiem, ten się pan nazywa Grzesiak, Mateusz Grzesiak bodajże, który właśnie napisał, jak mają, że powiem, się zachowywać, nie? Czyli jak właśnie król i królowa Polski, Robert jako archetyp zachowania. Kazimierz Wielki. Władca, tak, więc Władysław Jagiełło, o. Jagiełło, tak. Więc ja trochę z tego się, tak powiem, żartuję i sobie ironizuję, bo oni rzeczywiście tak myślą, stąd też może czasami to właśnie takie zachowanie jest, gdzie oni nie widzą ryzyka dla siebie, no bo kto może, jak powiem, krytykować, kto może cokolwiek zrobić, jeśli wyłudzą wykształcenie, tak? Oni się czują lepsi od przeciętnych, od zwykłych ludzi, od zwykłych Polaków? No, to jest normalne, że jeśli wokół siebie ma się tylko wianuszek potakiwaczy, czy też ludzi, którzy tylko mówią to, co chce usłyszeć, no to jest to zaburzona świadomość, tak? I tak jest. Ja wielokrotnie z Robertem miałem dyskusję na temat jakby takiego podejścia do ludzi, do dziennikarzy, do jego takiej trochę pogardy, można powiedzieć nawet do ludzi, tak? I wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, tak? Zresztą nawet to podejście do mnie, do rozliczenia pokazuje właśnie jego podejście do ludzi, z którymi współpracował, też do innych, których wiem, bo przecież Lewandowski zaproponował mi za wyjście ze spółki 100 złotych, prawda? Ja słyszałem, że 0 złotych, 0 euro, 0 złotych. To w nagraniach, tak powiedział, a propozycja od niego i jego prawnika było 100 złotych. Ja tylko powiem, że rzeczoznawcy z Uniwersytetu Ekonomicznego, związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, którzy wyceniają firmę, wycenili mój udział w tej firmie na 39 milionów. Robert zaproponował 100 zł. 40, o których pan mówił na nagraniu. To jest to? To jest ta kwota? Dokładnie. Znaczy, wie pan, my na nagraniach, które Lewandowski robił, negocjowaliśmy. Ja różne kwoty wymieniałem, tak? Wie pan, to jest trochę tak, jakbym, wie pan, jakbyśmy rozmawiali, ile kosztuje pański dom albo mieszkanie, tak? No według pana 100 złotych, nie? A według mnie 70, nie? A może jakiś pana sąsiad powie, że 200, tak? Bo
no, to jest normalne, jak się rozmawia o w negocjacjach o pieniądzach, to różne kwoty się wymienia, różne argumentacje się używa, tak? Ja No w tamtym dobrze, czasie ale nie od razu trzeba drugą osobę nagrywać. To skąd u niego ten pomysł do nagrywania? Bo to jest takie, no takie, no nagranie, znaczy to takie obrzydliwe można powiedzieć. No chyba, że pan mu czymś na grubo podpadł, mówiąc kolokwialnie, że on tak totalnie stracił do pana zaufanie, że mu prawnicy powiedzieli, nagrywaj go, bo chce cię oszukać, no nie? on chciał mnie zniszczyć, nie? On chciał mnie zniszczyć z tego, co rozpowiadał. On rozpowiadał o mnie w środowisku niestworzone rzeczy, że ja go okradłem, że ja chcę wyłudzić pieniądze, że ja go szantażuję. Ja o tym wszystkim wiedziałem, tak? Ja nie zakładałem, że on mnie nagrywa. Że on mnie nagrywa przez wiele lat. Nie? Ja w zasadzie w tych nagraniach nic nie powiedziałem takiego, niczego złego, co w normalnych negocjacjach się jakby argumentów używa, tak? Przecież jedno z tych nagrań, te wszystkie nagrania są nieprzypadkowe, tak? Bo pierwsze nagranie to jest, jakby wszystkie dotyczyły naszych rozliczeń biznesowych. Wszystkie nagrania, które Lewandowski robił, to one dotyczyły naszych rozliczeń finansowych. Tak? Jak żeśmy się zakończyli współpracę w 2017 roku, to on tą rozmowę nagrywał. W 2018 roku w lutym on mnie nagrywał w 5 dni później, jak zaproponował mi te 100 zł za wyjście ze spółki. Tak? Czyli on do mnie zadzwonił 5 dni po tej propozycji za 100 zł i on mnie wtedy nagrywał. Nie? Więc to nie jest przypadkowe nagrywanie. Kolejne nagranie, które robił w Monachium, spotkanie, które miało być finalizacją negocjacji naszych prawników. To prawnicy mnie wysłali, jego prawnicy, i on ustalili godzinę i czas spotkania i negocjacji i on to robił. On po prostu knuł intrygę, tak jak robią często partnerzy w rozwodzie, tak? Przy rozwodach, którzy planują odejście z małżeństwa i nagrywają drugą osobę, zadawają takie pytania prowokacyjne, które mają pokazać, że ta druga osoba jest tą osobą winną. Wyprowadzają przy tej okazji pieniądze z majątku wspólnego. To jest jakby mój nawet kolega taki z liceum z Tarnobrzega, Wojtek Malicki, były dziennikarz. On napisał taką książkę o historii rozwodów, 100 rozwodów opisał, nie? I nawet w tej książce napisał taką wzmiankę, że nasza historia to jest jakby typowa rozwodowa historia, gdzie jedna ze stron po prostu knuje intrygę przeciwko drugiej osobie, nagrywając tą osobę, wyprowadzając pieniądze ze spółki, czy też z majątku. Tak, to porównanie do rozwodów jest bardzo trafne. Moja żona jest adwokatem i specjalizuje się w rozwodach i ona zauważa, że kto nagrywa, to przeważnie ma złe intencje, bo chce coś osiągnąć niekoniecznie w sposób uczciwy, w sposób tych nagrań, co ciekawe, tych nagrań, te nagrania Lewandowski skasował. Tak? Całość, nie ma całości nagrań, nie ma wszystkiego nagrane, tak? Jakby no widocznie czegoś się bał, tak? Bo ja przecież w tych coś nie rozmowach pasowało. Mhm. coś nie pasowało do tej tezy, prawda? Więc on sobie tam powycinał, do dziennikarzy powysyłał pewne fragmenty. Prokuraturze przecież nie dostarczył oryginałów tych rozmów. Te rozmowy dostarczył pendrive'a z jakimiś kopiami nagrań, które nie są całe nagrania. Tam nie ma początku, nie ma końca nagrań, tak? Ja powiem tylko tyle, że Lewandowski prowadził ze mną podwójną grę, to już dzisiaj wiem 100%. Te pytania, które on zadawał na tych rozmowach, one miały na celu mnie sprowokować do... Na szczęście ja tam nie dawałem się prowokować, bo Lewandowski zarzucał w pytaniach pewne wręcz przestępstwa, nie? Tak jakby chciał mnie naprowadzić albo z kimś się umówił na dalsze działania, żeby mnie na czymś, jakby na jakimś przestępstwie złapać. Przecież on mi tam zadawał pytania, że ja wyłudziłem kredyt z banku, nie? No jakby co jest absurdalne, nie? Dla przedsiębiorcy, który dostał kredyt. Nie ma możliwości, żeby ktoś wyłudził kredyt jakby z zagranicznego na przykład banku, nie? To są takie procedury, że to jest niemożliwe, nie? Ale
ale on mi takie pytania zadawał, nie? Ale Czarek, jak to zrobiłeś, że wyłudziłeś ten kredyt? To na tej zasadzie? Nie, to było tak, że mówił mi tak, Czarek, przecież ty wyłudziłeś kredyt z banku, nie? A ja mówię, Robert, czy cię pojebało? Czarek, przecież ty przewoziłeś czarne pieniądze z Liechtensteinu, nie? Ja mówię, Robert, czy cię pojebało? Ja i w którymś momencie, jak on mi zadał kolejne pytanie, już nie pamiętam jakie, to ja się go spytałem, Robert, czy ty mnie szantażujesz? Czy ty mnie szantażujesz? Więc to można powiedzieć, że w tej rozmowie, którą on używa teraz argument szantażu, to ja mu tam zadawałem pytanie, czy mnie szantażuje. Tak? W tej rozmowie też nie ma na przykład tego, że ja proponowałem rozstrzygnięcie naszego sporu w Krajowej Izbie Gospodarczej w sądzie arbitrażowym. Ja proponowałem podpisanie umowy arbitrażowej, bo na arbitraż muszą się zgodzić dwie strony, tak? Czyli ja wolałem to zrobić po cichu w arbitrażu, a nie iść do sądu. Natomiast Lewandowski nie był zainteresowany tym arbitrażem. No, jakby to chyba szantażysta nie idzie do szantażowanego i proponuje mu arbitraż w Krajowej Izbie Gospodarczej. Nie? Tam jeszcze wielu takich wątków nie ma w nagraniach, których ja pamiętam, bo ja chciałem jakby pokojowo się z tym jakby rozstać. Chciałem te prawa, tę wartość mojego jakby udziału wycenić czciwie, tak? Bo pamiętajmy też o tym, że Lewandowski w tamtym momencie był podatnikiem niemieckim, tak? Ja nie chciałem mieć do czynienia z urzędem skarbowym niemieckim, a to jest tak, że jak ktoś daje podatnikowi niemieckiemu darowiznę, a no 100 zł byłoby darowizną, przyjęcie propozycji za 100 zł byłoby darowizną dla Lewandowskiego i dla Lewandowskiej, to ja mógłbym mieć że powiem, problemy z urzędem niemieckim, z urzędem podatkowym niemieckim, tak? Mogliby mnie ścigać na przykład o podatek od darowizny, prawda? Który byłby bardzo wysoki. 25% od 40 milionów to jest sporo, nie? Dokładnie. Ja się tutaj nie dziwię pana ostrożności. Pan wielokrotnie w mediach społecznościowych na X-ie pisze, że Lewandowski wszedł w komitywę z PiS-em, z prokuraturą pisowską. Tu należy przypomnieć, że Cezary Kucharski był posłem Platformy Obywatelskiej, więc z PiS-em ma niezbyt po drodze. Pan mu to dosyć ostro zarzuca, te związki z PiS-em. Efektem tychże domniemanych związków było to, że pan został w brutalny sposób zatrzymany i wsadzony na kilkadziesiąt godzin za kratki. Była to farsa, jak to zauważa pan po latach, porównując chociażby do sytuacji z panem byłym ministrem Romanowskim. Co pan wtedy czuł? Jak to w ogóle wyglądało? Został pan zatrzymany ni stąd, ni zowąd? Trafił pan za kratki, do celi z jakimiś oprychami? To trudno sobie to wyobrazić. W ogóle dlaczego? Przecież skala zarzutów też nie była chyba aż tak duża, żeby pana zatrzymywać. Nie, to wie pan, to co pan powiedział, zarzut, jak pan sobie spyta się swojej małżonki, no to jest z tych, jak ja to mówię, lekko śmiesznych, tak? Natomiast to, że byłem posłem Platformy, to było kluczowe, tak? To było w czasie, kiedy pan miał mandat posła jeszcze, tak? Nie, ja już nie byłem posłem. Okay. I Lewandowski w zeznaniach podkreślał, że byłem posłem, nie? No, wiadomo, że to było też ciekawe, bo to było 10 dni w zasadzie po tym, jak nieudanie zatrzymali Romana Giertycha, nie? To w tym czasie się działo. Oni w tym czasie w 2 tygodnie zrobili śledztwo. To myślę, że to było najszybsze śledztwo w historii polskiej prokuratury. Zajmował się tym sam Bogdan Święczkowski, czyli zastępca Zbigniewa Ziobry. Więc tak naprawdę śledztwo oni wszczęli tak, tylko po zeznaniach Lewandowskiego, do którego pojechali do Gdańska 2 prokuratorów prokuratury regionalnej, czyli bardzo wysokiej, którzy się normalnie zajmują dużymi śledztwami VAT-owskimi. Pojechało do Lewandowskiego do Gdańska jak gierunkowie właśnie do króla, żeby przyjąć łaskawie jego zeznania, nie? Więc i następnego dnia wszczęli śledztwo, więc wyłącznie na podstawie
zeznań Lewandowskiego. Oni uwierzyli w to, że Lewandowski po prostu mówi prawdę i nie kłamie. Więc śledztwo było bardzo szybkie, spektakularnie szybkie. No i 27 października 2020 przyszło 6 ludzi do mnie do domu o 6:30, 5 policjantów i biegły, żeby mnie zatrzymać, doprowadzić do prokuratury, tak, żeby przeszukać mój dom, moje biuro. Więc to wszystko było oczywiście mówię, spektakularnie szybkie i pierwsza informacja, która była o tym, no to pojawiła się jeszcze wcześniej niż policja weszła do mnie do domu na TVP Info. Jakby wiemy, jak wyglądało TVP Info w tamtych czasach. Ja powiem tak, ja miałem informacje, że powiem z miasta, nawet od dziennikarzy śledczych, którzy znają służbę, znają prokuraturę, że chcą mnie dojechać. Tak wręcz jeden z dziennikarzy śledczych mi mówił, więc ja byłem przygotowany psychicznie. Ja też poprosiłem swoich prawników, jak oni zaczęli grać w mediach, że ja szantażuję Lewandowskiego, no to ja poprosiłem swoich prawników, żeby przygotować całą historię naszych rozmów, całego biznesu, więc ja byłem przygotowany do tego. Ja jakby nie spodziewałem się, że oni aż pójdą po zatrzymanie mnie. No ale to zrobili, tak? Ja się trochę tak jakby spodziewałem tego, choć miałem nadzieję, że to się nie wydarzy, ale się wydarzyło, tak? No bo bardzo chcieli, że powiem, wejść w łaski Lewandowskiego, tak? No bo to jednak każda władza szuka takich poparcia, takich osób jak Lewandowski, tak? I jest ta partia w stanie dużo zrobić i dużo zapłacić takim postaciom jak Lewandowski, co zresztą się potwierdziło, tak? Lewandowski dostał dużo pieniędzy też odpisu. Jak ja mówiłem prokuratorowi, jak mnie zatrzymał, że Lewandowski wyprowadził kilkadziesiąt milionów złotych ze spółki ze swoją żoną i stworzyli fikcyjne temu dokumenty, to w ogóle nie miało to znaczenia dla prokuratury. Za chwilę Lewandowski dostał medal od prezydenta, że tak powiem, Dudy, nie? Więc jakby to oczywiście to są takie poszlaki, natomiast jak pan porozmawiał ze swoją żoną adwokat, no to założę się o wszystko, co mam, że nigdy prokuratura w ciągu 2 tygodni jakiekolwiek śledztwa nie rozpoczęła i nie zakończyła. Nie? Nawet jak się porywa dzieci, to tak nie dzieje się szybko. Takiego szybkiego działania prokuratury nie ma. W poważniejszych sprawach widzimy, jak dzisiaj toczą się długo niektóre sprawy, więc zachowanie prokuratury to było ekstraordynaryjne, tak? No, jak pan napisze doniesienie, zawiadomienie do prokuratury, że pana ktoś szantażuje, to pan nie pisze do pana Bodnara, tylko pan pisze do prokuratury tam rejonowej, gdzieś w okolicy, gdzie pan mieszka, tak? To zostały zwołane wszelkie tam procedury, zasady przy tym moim case'ie. Rzeczywiście zostałem zatrzymany na 48 godzin, mimo że bo na tym, bo tak jak mi prawnicy tłumaczyli, że skoro mnie zatrzymali tak spektakularnie, to oni nie mogli mnie wypuścić od razu, ponieważ no, jakby byłoby fiasko tej spektakularności, więc oni mnie zatrzymali na noc na tak zwanym, nie wiem, dołku, mimo że pierwszego dnia mnie przesłuchali, następnego dnia nie zrobili żadnej tak naprawdę prokurator nie zrobił żadnej czynności, tak? Prokurator Dawid Kiery-Politański i Tomasz Łopatka, którzy tym śledztwem się jakby zajmowali, oni nie zrobili żadnej czynności. Natomiast ale jak, nie przesłuchali pana i od razu wsadzili, bez przesłuchania pana wsadzili na 4 oczy? Oni mnie zatrzymali, oni mnie przesłuchali w dniu zatrzymania. Tak? Okay. I powinni mnie wypuścić do domu. Tak? Tak. Natomiast oni bezprawnie mnie zatrzymali na kolejną noc. Tak? I spędziłem całą noc jakby na dołku. I
I następnego dnia prokuratura nie robiła żadnych czynności, nie było żadnego przesłuchania dalszego. Czyli Nie cię zaraz łamać może, no, poniżyć, no to tak to wygląda. Bardziej poniżyć, tak? Bardziej poniżyć, pokazać, że oni są tutaj władzą, że oni tutaj wszystko mogą. I w ogóle nie mam żadnych szans, nie? Bo tak naprawdę w tej całej akcji chodziło o to, żeby mnie zmusić do ustępstw w negocjacjach z Lewandowskim. O to chodziło, żebym uległ w negocjacjach Lewandowskiemu, żebym się zgodził na jego propozycję, bo taka propozycja oczywiście przyszła ze strony Lewandowskiego i Tomasza Siemiątkowskiego. Ugody, oni zaproponowali ugodę, na którą ja się nie zgodziłem. Czyli szantażowany Lewandowski, szantażyście proponuje ugodę? Coś tu jest gra. Tak było. Tak. Głupie trochę. Tak, A co to ma za ugodę? Ile panu kasy zaproponowali? 500 tysięcy złotych zaproponował. To już więcej niż 100 złotych. No więcej, tak. Natomiast mało. Znaczy to pokazuje mechanizm wykorzystywania prokuratury do robienia biznesu przez prawników i przez takie osoby jak Lewandowski. Tak? To po prostu on sobie wynajął aparat państwa, opresyjny aparat państwa do tego, żeby rozliczyć się ze swoim wspólnikiem. Tak? To do tego się sprowadza ta akcja. Przy okazji miał wsparcie też mediów, którzy oczywiście, ponieważ to jest Lewandowski, więc oni w ciemno uwierzyli w to, że Lewandowski mówi prawdę. Nie? Jakby nie zważając na to, że przez wiele lat Lewandowski ich tam, że powiem, upokarzał i wszystkie wywiady, które robili, to robili tak naprawdę na kolana. Tak, też to zauważam. Ja nie jestem dziennikarzem sportowym w zasadzie, więc trudno mi oceniać, ale obserwuję wywiady z Lewandowskim, to nawet dziennikarze innym głosem mówią niż normalnie, jakimś takim uniżonym. Ja znam background tych wywiadów, ja nawet jakby nie oglądam, nie czytam tego, bo ja jakby też za dobrze znam Lewandowskiego i wiem, jak to się odbywa, tak? To trochę jest takie oszukiwanie opinii publicznej. Jak to się odbywa? Proszę powiedzieć. Jakby Lewandowski nie odpowie na żadne trudne pytanie, które wcześniej nie zna, tak? Czyli jakby pytania muszą być takie, które są zaakceptowane przez Lewandowskiego albo jego ludzi, tak? Więc to są takie pytania, tak jak jakby w firmach z Barei były rozmowy kontrolowane, tak? Czyli to są takie rozmowy. Powiedział pan o tych dziennikarzach, co oni mają, albo nie, jeszcze zanim o dziennikarzach, co PiS mógł mieć ze współpracy z Lewandowskim? No bo Lewandowskiego korzyści z tego, co pan mówi, to są oczywiste, tak? Nacisk prokuratury na pana chociażby, a PiS, który był wtedy u władzy, co mógł mieć ze strony Lewandowskiego? No, ja pamiętam, że jeszcze dopowiem, bo pamiętam jeszcze z czasów Borussii Dortmund, to mówiło się, że Jakub Błaszczykowski jest za PiS-em, a Lewy jest za Platformą, że to była jeden z powodów też, że oni się nie lubili, prawda? I tu nagle Lewandowski, pan tak twierdzi, blatuje się w jakiś sposób z PiS-em, no ale jak rozumiem, coś z tego PiS mógłby dostać. No cóż, No wie pan, każda władza autorytarna, do tego zmierzaliśmy przecież za czasów Kaczyńskiego i Dudy, wykorzystuje sportowców do swoich jakby zamiarów, jakby w celu utrzymania władzy, tak? No ale jak Lewandowski mógł tutaj pomóc w utrzymaniu władzy? Jak Mbappé na konferencji powiedział na PiS? No wie pan, jakby zdjęcia Lewandowskiego z Dudą, jakby znaczą coś, tak? Z Morawieckim znaczą coś, tak? Gdzieś tam w opinii publicznej ludzie mają w jaki sposób tutaj mogą być manipulowani. To trochę tak jak, wie pan, jak Rydzyk, mówi się, że Rydzyk zapewnia PiS-owi 2-3% więcej poparcia. Tak samo i Lewandowski może 1% poparcia, tak? Jakby to każdy o coś takiego walczy, każda partia, tak? Przecież teraz Donald Tusk czy też KPRM zaprosił Lewandowskiego na 1 czerwca na Dzień Dziecka do swojej siedziby, więc to jest oczywiste, że niedawno przecież mieliśmy oczywisty przykład, jak Kylian Mbappé wyrażał się na konferencjach prasowych z poparciem i
To, żeby nie oczywisty. głosować na Le Pen, on bardziej nie popierał, tylko mówił, żeby nie głosować na konkretną. Żeby pójść na wybory, tak, no ale bardziej oczywistego zaangażowania, jakby tego wpływu na opinię publiczną, no to osoby publiczne mają wpływ na opinię publiczną, tak, no przecież to jest chyba oczywiste. No dobrze. FC Barcelona, panie Czarku. Czy pan by mu doradzał pójść do Barcelony? Jakby pan był jego menadżerem, to był dobry ruch? Ja chciałem, żeby szedł do Realu Madryt, jego ulubionego klubu, a nie do Barcelony, tak? I ja wydawało mi się blisko tego doprowadzenia w 2018 roku, kiedy właśnie Lewandowski publicznie jakby określił się, że zmienił agenta na Zachawiego, tak? I zaczęli Miał mu grać. załatwić transfer do królewskich, tak? Po to on go niby zatrudnił. Znaczy, to był błąd taktyczny w tym momencie, moim zdaniem, bo ja prowadziłem rozmowy z Bayernem, prowadziłem rozmowy z Realem Madryt w tamtym czasie. Pamiętam, Rummenigge powiedział mi na jakimś spotkaniu, pani Kucharski, jak będziemy mieli zmiennika, to pomyślimy o tym, tak? Jakby dla mnie to było, że powiem, zdanie takie, które świadczyło o tym, że oni otworzyli drzwi do tego transferu do Realu Madryt, tak? Gdzie tam jakby wsadziłem nogę, w otwarte drzwi. Oni nie mówili kategorycznie nie sprzedamy, tylko powiedzieli wręcz do mnie, Rummenigge powiedział na jednym ze spotkań, notabene dzień wcześniej byłem w Realu Madryt, powiedział mi po prostu, że w kwietniu porozmawiamy. Jak będziemy mieli zmiennika, to pomyślimy. Takie było zdanie. I w tamtym momencie Lewandowski wchodzi i jego ludzie, Zawiślak, Zachawi z butami wchodzą i mówią, że tutaj Lewandowski wydają Zachawiego po to, żeby go wyrwał z Bayernu Monachium. Nie? Znając Hennesa i Rummenigge, ja wiedziałem, że w tym momencie transfer do Realu Madryt, że powiem, jest niemożliwy, tak? Bo kogo jak kogo, ale Rummenigge i Hennesa jakby nie można w ten sposób stawiać, żaden piłkarz nie może stawiać tak klubu i tych ludzi, tak? Więc no później już oni chcieli sprzedać Lewandowskiego, tak? Z moich informacji z wewnątrz klubu, jak on szedł do Barcelony, no to chcieli Lewandowskiego sprzedać i sprzedali go za bardzo dobre pieniądze, jak na piłkarza 34-letniego. To dalej będzie z Lewandowskim w Barcelonie. To jego ostatni sezon. On w ogóle jest w stanie utrzymać jeszcze formę z poprzednich lat, bo umówmy się, że on nie gra już tak błyskotliwie, nie gra z takim powerem jak wcześniej, ale liczby ciągle ma znakomite. Ma szansę jeszcze na taki sezon jak poprzedni? Znaczy znakomite z naszego punktu widzenia, tak? No, jakby w Barcelonie i w Hiszpanii no to jest mało, tak? Jednak Lewandowski tutaj jest krytykowany. Jednak w Lidze Mistrzów i nic nie osiągnęli. Mistrzostwa Hiszpanii nie zdobyli, więc ja myślę, że Lewandowski zostanie w Barcelonie. Natomiast spodziewam się, że będzie podobnie jak w zeszłym sezonie. Tak? Będzie strzelał w oczywistych meczach ze słabymi przeciwnikami, gdzie powinien strzelać, natomiast z mocnymi przeciwnikami nie będzie miał wpływu na wynik. Tak? Chyba, że Barcelona jakby jakoś diametralnie mocno wzmocni skład, ale też patrząc na ich finansowe możliwości, to nie wiem, czy to jest możliwe. Tak? To Lewandowski potrzebuje na pewno takiego wsparcia, jakie miał w Bayernie, tak? Gdzie tak naprawdę był egzekutorem akcji, które jakby budowali mu koledzy. Tego w Barcelonie myślę, że jest dużo mniej niż w Bayernie. No dobra, to na koniec, panie Cezary, Westminster i Śląsk Wrocław. Ja jestem wrocławianinem, kibicem Śląska Wrocław. Żyłem trochę z łudną nadzieją, że się uda doprowadzić do zmiany właściciela Śląska Wrocław. Śląsk jest teraz utrzymywany
z pieniędzy publicznych. Ma to swoje dobre strony, ale mnóstwo złych. Zgłosiła się firma Westminster. Pan, można powiedzieć, jest jej dobrym duchem. Przyjaźni się pan z panem Ziburskę, przyjaźni się pan z panem Prusem, więc nie uczestniczył pan w rozmowach, ale no, nie będziemy się ściemiać. No, dużo pan wiedział, prawda, o tym, co się dzieje. Czy jest szansa, że Westminster wróci do rozmów, zdecyduje się jednak powalczyć o to, żeby przejąć Śląsk Wrocław, mając na uwadze, że teraz mamy nową wycenę, absurdalnie wysoką u Śląska, chyba z 8 milionów skoczyła do 55, jakaś absurdalna różnica. Ta wycena za rok będzie nieaktualna, bo będzie o wiele niższa, no bo idąc logiką Urzędu Miejskiego, to raczej Śląsk musiał być mistrzem Polski albo utrzymać wicemistrzostwo, żeby ta wycena była podobna. To tak się nie stanie, więc ona będzie niższa. Czy wtedy Westminster może znowu wrócić do gry, do rozmów i starać się przejąć Śląsk Wrocław? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Westminster wróciło do rozmów przy poziomie oczekiwań 55, skoro nie dogadali się przy poziomie wyceny, załóżmy tam 8 z kawałkiem, więc ja jestem tutaj, mówiąc szczerze, sceptyczny. Tak? Nie sądzę, żeby Westminster wróciło do rozmów, jeśli ta wycena będzie tak wysoka. No, wydaje mi się, że po prostu żadna ze stron nie jest tak zdeterminowana, aby za wszelką cenę albo sprzedać, a druga strona to kupić przy takich wycenach. Ja mogę mieć tylko satysfakcję taką, że namawiając Westminster na zakup Śląska, to właściwie oceniłem potencjał tego klubu, o czym świadczy chociażby ta wycena urzędników miejskich, tak, że jednak ta wartość klubu może być wysoka oczywiście przy dobrym zarządzaniu, przy mądrym, przy dobrym trenerze, przy dobrym pozyskiwaniu piłkarzy i tak dalej, więc jakby satysfakcja pozostaje, natomiast nie sądzę, żeby kiedyś to się zmaterializowało. Czujecie się oszukani przez Urząd Miejski Wrocławia? Nie, pan, już za dużo lat na świecie żyje. No, nie obrażacie się, nie obrażacie się. Nie, jakby w biznesie nie można się obrażać. Tak? To też jest jakby jedna z zasad, więc natomiast ja po prostu wyrażam też swoje prywatne zdanie. Jak znam po prostu Westminster, znam też realia polskie, polityków miejskich, samorządowców, więc wiem, jak to jest jakby trudno czasami, jak tutaj jakby różne względy mogą mieć znaczenie w biznesie, nie? Choć w biznesie powinno być tak naprawdę znaczenie pewne jakby korzyści merytoryczne, jakieś argumenty. Kto będzie mistrzem Polski? No ja myślę, że no, Legia, tak? No, po wielu latach, po kilku latach tak naprawdę braku tytułu w Warszawie. Mam nadzieję, że tutaj będzie maksymalna mobilizacja i wydaje mi się, że Legia jakby najbardziej tego mistrzostwa będzie chciała. Tak? No, oczywiście Śląsk Wrocław Oczywiście. będzie miał oczywiście Śląsk Wrocław będzie miał jakby trudne zadanie zdobyć mistrzostwo, no bo jednak bez Exposito to ta drużyna może nie mieć takiej wartości jak miała, tak? Będzie tańsze na koniec roku, to Westminster wróci do rozmów. Lech Poznań z nowym trenerem też to jest zagadka, tak? No Jagiellonia No ciężko będzie grała w europejskich pucharach, będzie obciążona kolejnymi meczami, więc to może być trudne, żeby powtórzyć. Zawsze powtórzyć jest trudniej niż zdobyć mistrzostwo. Więc dlatego Legia. To już na sam koniec ostatnie pytanie, bo pan mówiło się, że pan wraca do zawodu menadżera. To się ziściło, czy emerytura? Nie, emerytura to nie, ale cały czas się zastanawiam, czy mi się chce, tak? Wie pan, bo czasami mi się chce, a czasami jak patrzę na to środowisko, na piłkarzy, jak myślą, no to wie pan, to jakoś tak trochę mam wrażenie, że nie rozumiem tych piłkarzy. Nie? Ostatnio miałem piłkarza, który odmówił gry w reprezentacji U21, bo miał inne plany, nie? Więc wie pan, tak trochę... A który to? Musiałowski. Nie? Z Liverpoolu, tak?
Tak, więc, wie pan, więc trochę tak zastanawiam się, czy ja rozumiem tych piłkarzy i czy jestem w stanie im pomóc, doradzając ich przy takim podejściu do własnego życia, prawda? No bo ja nie wejdę na boisko, bo ja bym chciał mieć 21 lat i żeby mi tutaj trener reprezentacji U21 prosił, żebym zagrał w reprezentacji, nie? I ja bym, wie pan, jak wtedy grałem w reprezentacji U21, to ja bym na piechotę szedł z No jasne. Liverpoolu czy z Tarnobrzega. Bo wtedy grałem w reprezentacji, grałem właśnie w siatce Tarnobrzeg. To ja bym na piechotę szedł, żeby zagrać w reprezentacji U21. A dzisiaj młodzi ludzie jakby stawiają warunki, tak? Więc jakby zastanawiam się, czy ja jestem w stanie im właściwie doradzać, bo ja znam inne podejście do piłki, które daje szansę na zrobienie poważnej kariery. No tak, tylko że w pana czasach to trzeba było sobie wszystko wywalczyć, prawda, postawą, a teraz piłkarze, ja to tak oceniam, dostają bardzo dużo rzeczy za friko, no szybko, wielkie pieniądze, Europa w zasadzie bez granic, mogą sobie grać gdzie chcą, rodzą się w Wielkiej Brytanii, przecież tam zaczynają przygodę z piłką, to chyba za łatwo jest tym chłopakom, tak, tak to oceniam. Jest, moim zdaniem jest łatwiej niż kiedyś, ale też trzeba tą karierę jakby zdobyć, wywalczyć ciężkim wysiłkiem, dobrymi, mądrymi decyzjami. Ja wiem, jak to robić, tak? Pokazałem to, natomiast jakby czasami mam wrażenie, że to piłkarze nie chcą zrobić wielkich karier, tak? Że jednak te pieniądze są tak duże, że jakby w młodym wieku oni stają się już milionerami, no więc ta motywacja do zrobienia kariery większej, no to jest wtedy słabsza, prawda? Więc no, cały czas się zastanawiam, czy po prostu, czy chce mi się w to dalej bawić i angażować, jakby no bo mówię, to trochę pokolenie tych nowych młodych piłkarzy jest takie trochę inne niż moje. Tak. No, znaczy, żeby to było jeszcze wymagające, to rozumiem, tak? No bo każdy jest wymagający, tak? Ale trochę takie wymagające tam, gdzie są już sprawy nieistotne, tak? A mało wymagające tam, gdzie jest to istotne, tak? Czyli na boisku, na treningu, tam trzeba być wymagającym od siebie, od otoczenia, od ludzi, a nie w kwestiach, załóżmy, zdobycia butów piłkarskich, tak? I kupna przez menadżera dla piłkarza butów piłkarskich. No to wtedy, bo moje doświadczenie jest takie, że piłkarze najbardziej są młodzi, że powiem, wymagający, jak chcą mieć kontrakt z firmą sportową i chcą jakby mieć buty piłkarskie za darmo. To wtedy są najbardziej wymagający wobec menadżera. Niesamowite pokolenie. Panie Cezary, bardzo panu dziękujemy. Gościem ujawniamy Cezary Kucharski, były świetny reprezentant Polski, ale i menadżer Roberta Lewandowskiego. Panie Czarku, bardzo dziękujemy i do widzenia. Ja bardzo dziękuję, miło było. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.